Witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj myślicie, że zwiedzimy sobie domek. No bo też stoimy przed takim domkiem. Ojej, jak ona pachnie. O, jaki obłędny zapach. Dzika róża. Roza rugoza. Przyjechaliśmy tutaj tak naprawdę, ponieważ jest tu ogromny folwark. Ale pierwsze co zauważyliśmy, po prawej stronie wjawił nam się domek. Ale żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam, co w tym domku jest. Wersalka. Nie zapalam panela, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tak, po prostu jak to wygląda. Tu jakiś piecyk, być może była tutaj kuchnia. Chociaż tutaj mamy, jak to we wszystkich tego typu miejscach, zapalimy sobie panel. Zobaczcie tutaj. Tu mamy jakiś zeszyt. Adrian, klasa pierwsza. Maszyny, więc być może jest to związane z jakimś technikum albo jakaś zawodówka. Ale myślę, że to może być jakiś technikum. Coś koło tego. Jakaś gazeta, z którego roku gazeta, ciężko się dowiedzieć, bo jest bardzo zniszczona. To jest Trybuna Opolska z roku, którego 2005 rok. Taka właśnie Trybuna Opolska. Piecyk firmy Fiko 80. Tak to wygląda. Tu jakieś drzwi, lustro właściwie, na którym są różne rzeczy namalowane. Jakieś serduszka. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No, jakiś płyn tu nawet mamy. 4-litrowy płyn do kąpieli. Zielone jabłuszko. Na górę można oczywiście wejść. I ja wejdę, Wam tylko pokażę, jak to wygląda. Żeby nie być gołosłownym, żebyście nie powiedzieli, że o! Takie ładne, widzicie? Na koszyczek. Wchodzimy do góry. Tutaj jakieś rzeczy. Co my tu mamy? Też jakiś zeszyt. Co my tu w tym zeszycie mamy? A to jakieś takie daty. O, to też jest zeszyt do, jak ktoś uczył się w 96 roku na kosmetyczkę. Bo jak popatrzycie, tutaj mamy temat zajęć, jakieś praktyki, wykładanie pieczywa, ważenie owoców, sprzątanie łazienki oraz obsługiwanie, ważenie owoców, sprzątanie. A rozumiem, ktoś po prostu uczył się na sklepową w roku 96. I tutaj ocena za pracę wykonaną jest bardzo dobra. Bardzo dobra ocena, jak widzicie. No i tutaj podpis osoby, która tutaj to wszystko, odkurzanie półek, zmiana, różne rzeczy. Ale ogólnie bardzo dobrze się ta osoba uczyła. Zdrowe, piękne włosy. Pięknie. Maj, rok 96. Dobra. Już myślałem, że tu nic nie ma, a jednak coś jest ciekawego. Tutaj, o, to jest fajne. Miałem takie coś. To jest po prostu krajalnica do krojenia chleba. Powiem Wam, że wszedłem tutaj bez kamery i pomyślałem sobie, no, że nie ma tu żadnych artefaktów. Przebiegłem przez te wszystkie pomieszczenia i nic nie znalazłem. A teraz wchodzę z kamerą, żeby Wam pokazać, że tutaj nic nie ma i okazuje się, że tu jest dużo rzeczy, które mogę po prostu pokazać. Tutaj trzeba uważać, żeby tutaj nic się nie stało. Co my tu mamy? Ogromna skrzynia. Nie wiem, co to jest. Może komuś przyjdzie do głowy. Tu mamy kalendarz. Zobaczcie, kalendarz to jest
z roku 99. Zobaczcie. No i mnóstwo różnych ubrań. I tutaj jest taka laleczka. Oj, oj, oj. Słuchajcie. Cóż to jest? Patrzcie. Oj, oj, oj. No, powiem wam, że wygląda to nieco przerażająco. Ale podoba mi się. Bardzo fajne. Oj. Bardzo fajne. Już stąd wychodzimy. Tam przychodziłem, ale nic tam ciekawego nie było. Aczkolwiek teraz zobacz. Kochaj albo spadaj. Tak tu jest. Tu mam jakieś plakaty powieszone. Kogo tu był plakat powieszony? Kogo my tu mamy? Plakat Mezo. A już chciałem stąd iść. A tu mamy taki plakat. Jakiś samochód tutaj był. Plakat samochodu. Ale jest tutaj Mezo. Dobra, to jeszcze zróbmy tak i przejdę tutaj. Co my tutaj mamy? Żeby nigdzie nie wpaść. Tu mamy jakieś bardzo zniszczone łóżko. No, maseczki nie wziąłem. Oj, uderzyłem się. Dobra. Tu mamy jakiś plakat zespołu Prodigy. Kate Flint, już niestety nieżyjący. Jakaś czapeczka firmy Nestle. Co my tu mamy? Jakiś Saab. Dobrze. To idziemy na dół. Schodzimy na dół. Jak to tutaj wygląda. Nie wiem, gdzie poszli. Nie mam pojęcia. Widać, że tutaj jakieś rowery są, części rowerów. Nawet takie koła, dużo tego jest. Tutaj widzę, że wchodzili. Ale tu taki mały garaż. Przejmowany już. O, tutaj Renault, proszę Państwa. Renault. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy lato. Nie wiem, czy poszli tam. Nie mam pojęcia. W każdym razie, tak jak już powiedziałem, jesteśmy tak naprawdę... O, właśnie, hej! No widzę, że tutaj eksplorujecie. No czekamy na Ciebie, bo teren jest ogromny i tu tak przyspieszamy, wiesz? Żeby się nie zgubić, dokładnie. Mogę tam wejść? Tak, spokojnie, schody też są stabilne, tylko Wow. nic nie ma, no. A tu widzę, że już mocne zniszczenia. Palenie surowo wzbronione. Póki kamera daje jeszcze radę, to nie będę odpalał panela, żeby Wam pokazać, jak to tak naprawdę tutaj wygląda. Jest to wszystko zrobione w tym drewnie. Drewno wygląda dosyć stabilnie. Te pokłady drewniane wyglądają dosyć stabilnie, więc przejdziemy się tutaj troszeczkę. Z racji tego, że obiekt naprawdę jest spory i tego tutaj jest mnóstwo, więc będziemy się streszczać. Spróbujemy wejść po tych schodach, zobaczyć, co tam u góry. No tutaj u góry dosyć stabilnie to wygląda. No temu już bym nie wierzył. Ale można tak troszeczkę poprzeglądać. Zobaczyć. O, tutaj już mocno się zniszczyło. Więc myślę, że tu już nie będziemy jakoś tam specjalnie wkraczać. To jakiś garnek. Nie wiem, czy go widzicie. Jakiś taki starszawy na jakiejś skrzyni. Dobra, schodzimy na dół. Obiekt jest folwarkiem, który, jak doczytałem, aczkolwiek informacji jest bardzo mało, jest folwarkiem, który ma chyba 400-letnią tradycję, jak pamiętam.
Wygląda to naprawdę ciekawie. Tu kolejny dom. Ale sprawdźmy, bo powiem Wam, że sytuacja, która nas przed chwilą spotkała, że tak naprawdę gdzieś tam były jakieś artefakty mimo wszystko, w szczególności daty, które wiem, że też lubicie. Tutaj już jest dach bardzo zawalony, więc ryzyko jest znaczne. No, jest tutaj dosyć nieciekawie. Tak jak ktoś napisał, jeden z internautów, że tutaj dni tego folwarku no, są policzone. Jest to bardzo niebezpiecznie. Tam mam jakiś artefakt w postaci dziecięcej zabawki. Ja tam w krzakach też znalazłam. Tak? Dzieci były, tak. No tutaj musiało być dużo tych dzieci. To jest jakiś taki sprzęt. W sumie nie wiem co to jest, ale fajnie to wygląda. Na pewno jakaś zabawka. Dużo tych pomieszczeń, mnóstwo rzeczy już poniszczonych. A ty tam coś ciekawego znalazłaś. Dziennik gospodarczy. No to może być coś ciekawego. Naprawdę. W szczególności, że jesteś nad taką dziurą, która wygląda bardzo, bardzo niebezpiecznie. Może to spadło z dołu, to znaczy z góry. Może być. Widzisz? No. 65? No, tak to wygląda. Mamy... Co to? Dziennik gospodarczy. W niedzielę był rozpisywany. Czyli każdego dnia coś takiego się tutaj działo, że wpisywali to po prostu. Zobacz, udój dzienny, widzisz? No. Zakup, przychód ogółem. Czyli Tak. klowy Ze tutaj zbioru, były. tak. Cielem Kukurydza, tam liście kukurydzy. Czy w tym folwarku było dużo tego? Ja nie pamiętam. Ale to są popegierowskie, to są Czyli nawet te lata. PGR-y tutaj też były, tak? Ojejku, to PGR to nawet taki po swojemu remont ponoć zrobił i wywalił wszystkie zabytkowe piece. No nie wierzę. Znaczy, Ale są po nich ślady, że były piękne piece. Futryny też były miejscami inne. czyli tak to Takie było. pałacowe folwarki. Czyli tak to wszystko zniszczyli. Zrobili remont po swojemu, dali tam lutery. No ja rozumiem, że tak naprawdę. Tak to jest, wiesz. No. Lecimy dalej. Ale chodź to zobaczyć. Co tam się dzieje? Zobacz jaki piec. Jaka to łaźnia jest. O kurczę. Zobacz, i to taka wanna, widzisz? No Do to powiem prania ci, czy to do wygląda gotowania. niesamowicie. Tam się paliło, tu się woda gotowała. Tak, ale to powiem ci, robi to na mnie wrażenie. No ten piec jest, powiem ci, fajny. Podświetlę sobie i zobaczmy. Tak, bo ty dobrze, tak, bo tu była woda, No. więc tu można było coś gotować, podgrzewać wodę po prostu. Tutaj ten piec, jak zauważycie, na pewno w tym obszarze coś się gotowało. Tutaj woda była ciepła, podgrzewana tędy po prostu. No powiem ci, to jest dosyć ciekawy artefakt. I tutaj były półki. Być może tutaj albo zmywano naczynia, albo nie. Szczerze mówiąc, może ten przyrząd służył do tego, żeby to zakryć. Tak, to musiało tak wyglądać. Czyli tam się coś gotowało, a potem się tą pokrywę podnosiło i tutaj było to ugotowane, żeby się nie oparzyć. Czyli tu musiała być bardzo duża temperatura. Tak to musiało wyglądać. Tu jakiś wieszaczek. Tak to musiało wyglądać. Tak to tutaj wygląda. Aha, tutaj to nie wytrzymało to podłogi po prostu, ponieważ tutaj są ciężkie meble i ciężki piec. I jak ten piec kiedyś runie. Tutaj jakieś pomieszczenie bardziej strychowe. Tamte meble nie zostały powyciągane, ponieważ
Tutaj nie będę tam dalej wchodził, ponieważ po pierwsze widzę, że tam nie ma jakichś specjalnych artefaktów, a po drugie zauważcie, że tutaj ta podłoga jest lekko pochylona i to grozi po prostu zawaleniem. No tak, nie warto, więc ja się wycofuję. Przejdźmy sobie tutaj. Ops, sasa. O tak, ciach. O i tak. I schodzimy na dół. I już jestem tutaj. Piękna weranda. No tak. No idziemy. Idziemy dalej. Wow. Zobacz, jaki gigantyczny dom. No Jak przepiękny pięknie jest. wygląda wejście do tego domu. To znaczy Takie w ogóle filary ten metalowe. dom w ogóle zrobił na Taka mnie metaloplastyka. niesamowite wrażenie. Na razie, bo to nie wiadomo w środku co jest. Ale on wygląda Obawiam się, przepięknie. że nic tam nie ma, ale No popatrz, tak. objazd dookoła, Wow. ale tu ładnie. Czyli tutaj mógł wjeżdżać samochód No pewnie. i podjeżdżać pod główne. To ja sobie zawsze tak marzyłem. Mieszkać w takim domu właśnie, że można stąd przejechać tutaj, zatrzymać się i jak książę wyjść tutaj. O. A tu widzę, że było zamknięte, ale ktoś już mocno nabroił. Ale tutaj tak naprawdę nic nie ma. Znaczy poza pięknym sufitem drewnianym, lite drewno z jakimś czymś, nie wiem czym. Piękny kominek był tutaj na środku, od razu się wchodziło, to był kominek. Wszystko powyrywane. No, nie wiem czemu ktoś wchodził tym. No myślę, że tak. No to musiał być jakiś malutki. Dość wąsko, no. No bardzo, chyba że tu jakoś oknem coś wchodził. No ale faktem chyba nie ma nic w środku tutaj. Więc nie ma sensu, Jeszcze to obejdę dookoła. bo jakby coś ci rzuciło się w oczy, to ewentualnie, aczkolwiek ja Zapach wiem, taki drewniany. drewniany, ale taki wiejski, tak trochę jakby oborą. No, troszkę tak. Ale zobaczcie, jakie ładne sufity. Sufity naprawdę robią na mnie wrażenie. Przypuszczam, że ten kominek to jest kominek, który zabudowę ma ściągniętą po prostu i tyle. Tak to wygląda. Gigantyczne stare drzewa. No rację. Znaczy w ogóle ten teren mi się on bardzo podoba. Bardzo. Co my tu mamy? No, powiem wam, że tutaj musiał ktoś mieszkać, kto jest i przymkniczy. Kto jest nieco bardziej bogatszy niż zwykły szary człowiek. Widać to po betonie, który tutaj został wylany. Mam wrażenie, że jeszcze tutaj były remontowane różne rzeczy. Czy tu jest parkiet? Nawet tego nie było widać. Ale i tak jest parkiet, ale po pierwsze tak, nie wybrzuszył się, co widzieliśmy, że parkiet może się naprawdę wybrzuszyć. Bo to jest taki pałacyk, można powiedzieć, powiem Ci. Wygląda to naprawdę przeuroczo. Tutaj też, tu była kuchnia. Kuchnia i powiem Ci, że wygląda to tutaj naprawdę bardzo fajnie. Tutaj też z tej strony można by było wejść. Tutaj takie stare, kuchenne. To jest piec po prostu. Była, ale wiesz co, ja sobie wyobrażam to, że ta kuchnia była czymś przepięknym, bo po pierwsze tak, wyobraź sobie tutaj te okna, tak? Jasna kuchnia, na klamką jest zamknięte. Jasna kuchnia. Widzisz, jak te wszystkie tutaj, wiesz, się prasowało, oglądało się.
miało się styczność z przyrodą podczas pracy. Wyjście. Ogródek warzywny czy coś, było takie zejście z kuchni. tak. Boczne kuchenne, że ktoś od Całkiem prądu nie możliwe. wchodził, ta obsługa, tylko Tak. na przykład wchodziła tędy. Ja myślę, że to jest naprawdę tutaj... Tutaj gotowano jest dla wszystkich. No, myślę, że tak. No, nie wiem, czy będę wchodził tutaj, ale obszerny pokój z pięknym oknem. Może jednak. Może jednak, aczkolwiek tutaj dużo jest zniszczeń. Takimi małymi kroczkami chciałbym podejść tam do okna. I udało się, aczkolwiek jest tu bardzo, bardzo ryzykownie. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wyglądało na zewnątrz. Piękny drzewostan. Tutaj okno i drzwi. Tu znowu to takie rzeczy. Tutaj jest ryzyko zawalenia ogromne. Niepotrzebnie tu wszedłem, więc szybko się wycofuję i przechodzę szybciutko z powrotem. O! Ciach, tam jest problem fest będzie. Tu jest coś metalowego, więc można się przedostać. Tutaj metalowe. Tutaj nic nie ma. I tutaj są znowu kafelki, ale nie liczcie na to, że to coś mocnego, ponieważ te kafelki są oparte na tym czymś podobnym, co teraz chodzimy. Przejdziemy sobie tutaj i tu znowu kolejne puste pomieszczenie. Stan tego budynku, powiem Wam, gdyby się wziąć za to wszystko i wyremontować, myślę, że dałoby się z tego coś jeszcze wyciągnąć. Naprawdę. Chodzę tutaj po tych takich bokach. Zobacz, jaki gigantyczny żuk. Żuk? A, no. Ogromny. No, mega gigantyczny żuk. Schodzę na dół w każdym razie. Bokiem. A, bo to jest podzielone na piętra było, że mamy tutaj licznik administracyjny, licznik mieszkanie, pierwsze piętro. A tu mamy co? Przekładnia. A tu mamy co? Tu mamy zabezpieczenie główne. A tu wyłącznik główny. Tak to wszystko musiało być. Ups. A tu tablica po prostu bezpiecznikowa. No sam się wystraszyłem. Bo ten kominek wygląda na to, że był z płaszczem wodnym, czyli paląc w tym kominku mogliśmy ogrzać, znaczy spowodować, że kaloryfery były po prostu ciepłe. Bardzo fajnie, że na wejściu ten kominek jest, że można było tutaj, prawda, wejść i od razu poczuć ciepłą atmosferę po prostu. Ogromne kaloryfery. Tutaj widać, jak był ten kominek tak naprawdę zabudowany. Bardzo ładnie to wygląda po prostu. Tu główne wejście i na przywitanie jest przepiękny sufit. Przepiękny sufit. Ja postaram się Wam go nagrać w ten sposób, żebyście zobaczyli piękno tego sufitu. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak to pięknie wygląda. To coś pięknego. Naprawdę. Ten sufit robi wrażenie. Przepiękny. Przepiękne, aczkolwiek jak teraz tak patrzę, to widzę, że te rysunki, które tutaj są, muszą Was zmartwić. One są namalowane czarnym pisakiem. Więc troszeczkę mnie to teraz no tak zmartwiło. Być może ktoś chciał po prostu coś tutaj zaaplikować. No nie jest to
oryginalne, jest to po prostu zrobione zwykłym pisakiem. Ale też musiał się ktoś bardzo postarać. Dobrze, tutaj był piękny salon. Ja cały czas się zastanawiam, co to są te takie rzeczy. To na przykład, tego dużo tu jest. Nie mam pojęcia, nie wiem. Nie wiem, to To jest drewniane, tam to metalowe. Drewniane, tak. I jeszcze wiesz co, i to jest takie dosyć trwałe. Zobacz, co to jest. No to jest element czegoś większego. Czegoś większego. Jeżeli ktoś wie, to z przyjemnością my się dowiemy, co to jest. Dobrze, będziemy kierować się dalej. Tutaj Ola jeszcze zrobi parę zdjęć, a my będziemy kierować się ku wyjściu. Kolejny dom w tej osadzie, można powiedzieć. I co my tutaj mamy? Dzień dobry. Powiecie teraz dopiero mówić dzień dobry, ale tutaj wchodząc poczułem taką niesamowitą intymność i zapach charakterystyczny dla domowych urbexów. Palimy sobie tutaj lampę. Bardzo ładny niebieska ubikacja. Idziemy na prawo, żeby już niczego nie pominąć. Tutaj obiekt chroniony. Jakieś tabliczki tu są. Co my tu mamy? To są jakieś tablice, na których można było pisać. Może tu była jakaś restauracja? Nie wiem. Tutaj łazienka, czyli osobno była ubikacja, osobno łazienka, ale w podobnym klimacie zrobione. Taka symulacja kafelek. Kafelkami to nie jest. Tutaj było lustro, ale ktoś po prostu wziął i je zniszczył niestety. Pewnie było w tym miejscu to lustro. Wchodzimy dalej do kolejnego pomieszczenia. Mamy pomieszczenie, w którym jest wersalka. Tapety. I te tapety były kiedyś takie, Tak. a potem zostały pomalowane na różowo i czarno pleśń. A nie mamy maseczek. No nie mamy maseczek. Plecaku. A czym mamy? No tylko właśnie to jest to, że jakoś dzisiaj weszliśmy tutaj na takiej, no jechaliśmy tu specjalnie, tylko że takim spontanie jakimś żeśmy weszli, bo pierwszy budynek jak gdzieś się myśleliśmy, że jest jakoś tam wyposażony, a nie był. Tutaj w ogóle jest wszystko w pleśni. To jest pleśń. Charakterystyczna na pleśni, gdzie przebywały zwierzęta. Aczkolwiek myślę, że to jest związane z tym, że w tym miejscu była kuchnia i przejście do łazienki, a wcześniej przejście do ubikacji tutaj, bo po prostu na zewnątrz to było. Tu jeszcze taka bardzo ładna firaneczka, wskazująca na to, że ludzie, którzy tutaj mieszkali, dbali o to, żeby ich środowisko było przyjazne dla nich. Tak to przynajmniej wygląda. Tutaj piwnica, do której może później pójdziemy. Najpierw pójdziemy tutaj wzdłuż tego korytarza. I co my tutaj mamy? Różne artefakty. Tutaj wejście na górę już jest mocno ryzykowne, bo tam schody się nawet zawaliły. Przypuszczam, że te schody, które tutaj są, czeka ten sam los. Nie chciałbym się o tym przekonać na własnej skórze. Więc oglądamy dalej tutaj, jak to wygląda. Tutaj musiało być kolejne autonomiczne mieszkanie, bo jest ta sama zasada, że jest ubikacja. Tutaj kuchnia, już może w troszkę gorszym stanie, ale widać, że w podobny sposób tutaj wszystko jest organizowane, ale inny styl widać. Tutaj jakieś też pomieszczenie. Pewnie tutaj była wanna, analogicznie jak jest tam. I też tutaj była kuchnia, czyli z kuchni się przechodziło do
do łazienki. Tu mamy jakieś czasopismo. Zobaczymy, z którego roku jest. Jest to z 13 grudnia, z soboty. Ale co to jest za czasopismo? Będziemy wiedzieć. Chyba nie będziemy wiedzieć, bo żadnej daty tutaj nie widzę. No niestety, chyba się nie dowiemy, co to jest za czasopismo. No nic, trudno. Ale piecyk jest cały, tak? Piecyk jest cały. Tutaj był pewnie duży pokój z pięknymi kasetonami, ale już widać, że mocno tutaj jest zniszczone, co by świadczyło, że od góry zacieka, stąd te schody zniszczone są. Tak to niestety wygląda. Stężenie pleśni jest tutaj charakterystyczne. No, czarna pleśń, jak już Ola tam zauważyła, jest nieprzyjemny posmak w ustach, więc będziemy stąd się wynosić. Tak, To są takie same pomieszczenia, tu jest analogicznie. tak, i to były 2 mieszkania. Tak to wygląda, że były tu 2 mieszkania. Tu kolejne mieszkanie, czyli tak naprawdę tu było kolejne mieszkanie, które było takie samo, że jest kuchnia i z kuchni się przechodzi do łazienki i osobno jest ubikacja. Tak to wygląda. Te mieszkanie było większe, czyli po tej stronie te mieszkania są po prostu większe, wiesz? I zobacz, tutaj też taki styl, że jest ta firaneczka taka w drzwiach, widzisz? Powiem Ci, fajnie to jest, naprawdę. Bardzo miłe to jest. I soplica. Soplica, ale tutaj taka ta wykładzina jest. Ja myślę, że tutaj ta wykładzina to są lata 90., że w latach 90. tutaj jeszcze ktoś mieszkał. I ten pokój, no ten pokój jest o tyle fajny, że tak, po pierwsze mamy praktycznie cały piec, oczywiście bez wnętrza, ale to jest naturalna sprawa. Dosyć miękkie podłoże, ale nie boję się tego podłoża, ponieważ jest to betonowa podstawa, więc nie wpadnę. Gorzej jest oczywiście z górą. Tu mamy fajnie ten komplet, ale myślę, że już pozarozbierany, żeby się czymś ogrzać. Najprawdopodobniej bezdomni tu mieszkali, bo tu mamy przygotowaną taką świeczkę po prostu. I tutaj sobie odpalali tą świeczkę. Tak, samoróbka taka świeczka. No i tu mamy kwiatki włożone w butelkę To jest bukszpan. bukszpan. No. No, czyli ktoś stamtąd zabrał, zrobił sobie bukiet i przyniósł go tutaj. Ale to nie była osoba, która tu mieszkała, jakby prawowity właściciel, tylko myślę, że to jest osoba bezdomna. Pomieszkiwał. O, widzisz? Tutaj jest zrobione taki znicz. No powiem Ci, no fajnie. W sensie fajnie, no. W sumie nie zostawił po sobie jakiegoś mega zniszczenia, a to przypuszczam wykorzystał nawet widzisz, są jeszcze ślady, widzisz? Ale to są buty wojskowe w ogóle, robocze, no. Może tu jeszcze... Słucham? Czyli urbexterzy. Tak, byli tutaj urbexerzy. Urbexerzy, no. No jasne, że byli urbexerzy. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj, zobaczyć jak to wygląda. Za chwilę będę musiał zmienić baterię. Tu mamy taką doniczkę i mnóstwo tej pleśni. Tutaj firanka z takimi zapleśniałymi również już pająkami. Widzicie? Nawet pająki są zapleśniałe. No wiesz co? Ja tego... Zobaczcie ten sufit. Wow! Co tutaj się dzieje? Ten sufit, no powiem Wam, uciekajmy stąd, bo tutaj jest takie stężenie pleśni, że to naprawdę jest niebezpieczne. Niebezpieczne po prostu. Tutaj zerknę jeszcze do tej łazienki, jak już tutaj jesteśmy. Mam wrażenie, że te wszystkie łazienki wyglądają tak samo. No dobra. O, a tutaj taki artefakt. Ktoś jeździł na nartach i miał takiego buta. Zobaczcie. Na jednej nodze jeździ.
Betonowe, nie? Tak, ale ta góra wisi na włosku. Wiem. Mnóstwo gazet, mnóstwo nazwisk. Pamiętasz ten film? Jaki? O, to był fajny film. powiem Omen? ci, no. Jasne. Mam nadzieję, że żaden Omen nie mieszkał. O, nawet nie. Czekaj, z którego tu mamy roku? 2006. No to jakoś tak to było, że 2006. Pięknie, popatrz. Dobrze szło. Pięknie. Zeszyt Zuzanny. Tu też pięknie. Widzisz? No, dobrze sobie radziło. Czyli takie oceny po prostu były. No. Mnie zawsze interesuje, że tutaj pięknie jest napisane, a ciekawe kim teraz Zuzia jest, prawda? No. Ty może jesteś urzubekserem. Kto to wie? O kurczę, patrzcie jak tu jest rozwalone. Oj, 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 oj. Ale chwila, coś mi tu nie pasuje. Czy kiedykolwiek byłaś w domu, w którym była taka tablica z takimi numerami? Nie, to wygląda jak szkoła czy coś. Stąd te zeszyty po prostu. Chyba nie. Do końca. No bo to jest dziwne, powiem Ci, naprawdę. A tu w ogóle jest jakieś takie rzeczy są? A tutaj zobacz, jest to coś takiego. Czerwiec, kwiecień, marzec, kwiecień, maj. Jakieś takie rzeczy są, październik, listopad, grudzień. I ta tablica. Może faktycznie tutaj było coś, no nie wiem, jakaś szkoła była czy coś. No a ta tablica to co miałoby to znaczyć? Jakieś elementy. Tak jest, może oni tam jakieś coś zaznaczali. No. Tu znowu ta sama analogia. Ale tu bym nie ufał tego, to naprawdę, to jest tak, wiesz, na słowo honoru, bo widziałem tą górę, nie? Wow! Wow! Oto tapeta! No. I tutaj to są takie, żeby... wiesz co to jest, nie? Żeby się za tym przebierać. Wiesz, tak myślę. Się tak ustawiało, że za tym się przebierasz po prostu. To jest druga część. Tak, bo to było zbudowane z dwóch części. Widzisz, tu masz jedną część, a tu masz drugą. I to nie wiem jak to się nazywa. Nie mam pojęcia, ale ta fototapeta robi na mnie ogromne wrażenie. Mnóstwo tu jest świątecznych pamiątek. No. Wiesz, jak teraz patrzę ty na to w monitorku, znaczy w kamerze, to wygląda to bardzo realistycznie ta fototapeta. Naprawdę. Pamiętasz na starym mieszkaniu? Tak, tak. I znowu kleszcza. Podobny element wody i ten nie aż tak. No może nie aż taki. Tutaj takie bałwanki, tutaj widzę, że to było robione samemu. Taki bałwanek, dzieci pewnie wycinały. O, taki malutki samochodzik, zobaczcie. I pogryziony, czyli dziecko musiało gryźć ten samochodzik. Bardzo źle, żeśmy nie wzięli maseczek, ponieważ jest tu coś bardzo gryzącego. Nieprzyjemne po prostu rzeczy. Tu taki mały, nic specjalnego. Przechodzimy tutaj dalej, jakieś gazety. Tu mamy co? Też jakieś takie. O! Tu mamy opakowanie po Bioniklach. Zobaczcie. Opakowanie po Bioniklach. Dużo takich różnych rzeczy. Jakieś Fejkowe tiktaki. tiktaki fejkowe, tak. Jak podaję. Dobra, ja też, wiesz, bo tutaj tak naprawdę no No tam pod tamtym dachem mimo wszystko nie... I tak się do góry nie da wejść. nie, tu ryzyko jest. Tam jest... Ogromne ryzyko. Tu jest to jest fajne. To można zasłonę, to jest taka zasłona. I można zasłonić? Da się radę? Nie, nie da się, bo już jest wszystko zardzewiałe. Ale można pooglądać jak to wygląda. Mimo wszystko dziwi mnie to. I Sandra. Wiesz, jak kiedyś myślałem, to nie jest imię, tylko po prostu, że to jest tylko artystka Sandra, żona tego z Enigmy. Sandra, żona tego z Enigmy. Dobre. I
co? I tam jest wyjście. A, bo myśmy tak weszli, no jasne. A może teraz by wyjść tędy? Kordian? Chodź, wychodzimy. Wchodzimy, nie? Tędy tym razem. To idziemy. Podejdziemy sobie. Wow. Ładnie, nie? No, powiem Ci. No, wygląda to... Zatkało mnie. No ładnie. Powiem Ci, że ja takie coś pierwszy raz widzę. Ja myślałem, że ja tu wejdę i będzie jak zwykle pomieszczenia dla krów, świń, tak. A tu mamy wszystko plantacje paproci. Troszkę lepiej wygląda po prostu niż to, co przed chwileczką byliśmy. Aczkolwiek te paprocie robią robotę naprawdę. Tu nic nie ma. Też jakiś sprzęt ciężki musiał być. Zwierzęta, może krowy, może konie. Przejdziemy sobie tutaj do tego pomieszczenia. Ewidentnie widać, że to pomieszczenie, w którym były zwierzęta. Hello. Zobaczcie sobie, jak to tam wygląda. Tu samochody słychać. To jest taka atmosfera, jakby coś tutaj, prawda, się działo. Tu musiały być chyba właśnie krowy. Rozświetlimy sobie to miejsce. Ono jest całe jakby w takiej smole czy czymś takim. Wygląda to troszeczkę dziwnie, niepokojąco. Ale tutaj faktycznie musiały być zwierzęta na 100%. Myślę, że to tak wyglądało. To jakiś worek jeszcze. Co mam tutaj? Nic. Możemy tu sobie też wejść. Zobaczyć. Wszystko to właśnie było tak wymalowane na czarno. Nie wiem dlaczego. Będziemy się żegnać z folwarku. No ładny obiekt, podobał mi się. Ogromny. No. A no mnóstwo będzie montażu, bo jest tutaj szczerze ciężko powiedzieć, co było Jesteśmy tutaj. tutaj ponad godzinę, już grubo. No, Musimy wam to pociąć, bo byście zasnęli. postaram się tak pociąć, żeby nikt nie zasnął. Dobra, trzymajcie się. Dziękujemy Wam. Hej. Do następnego piątku. Cześć.